Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daga i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii gry Open Roads. No to co? Kontynuujmy. Przygodę Tess i jej mamy, babci skończyliśmy na tym, że spakowaliśmy swoje rzeczy do wyprowadzki. Teraz będziemy chyba myszkować w rzeczach babci. Większość rzeczy babci Helen trafiła na wyprzedaż. Nie miałam dotąd okazji się rozejrzeć i zobaczyć, co w ogóle zostało. No to zobaczmy, co zostało. O, kapelutek. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? No. Co my tu jeszcze mamy? O, tu jest ten piękny obraz cioci August. Ja nie wiem, co oni do niego mają. Bardzo ładny. Mi się podoba. O, podnieść szczotkę. Aha. No, możemy sobie szczotkę podnieść. Super. O, tu mamy książkę. Mędrczyni Środkowego Zachodu. Maksymy, aksjomaty i nie tylko. Ok. Otworzymy sobie. Przeczytaj. Nikt nie daje tak dobrych rad jak Millie Life. Dzięki swojemu wdziękowi, mądrości i nienagannemu taktowi droga Millie czaruje użytkowników od ponad 15 lat. Jej ukazujące się w ogólnokrajowych gazetach mądre rady czyta co tydzień ponad 5 milionów czytelników. Po raz pierwszy zebraliśmy w jedno dzieło najciekawsze odpowiedzi mędrczyni Środkowego Zachodu, sprawy domowe, rodzicielskie czy miłosne. Nie ma pytania, z którym Millie nie dałaby sobie rady. O. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Okej. Odłóż. Po co mi przepychaczka do kibla? Otwórz szynkę. Aha. Przeczytaj. Data 1966. Hrabstwo Gichen, Michigan. Karta identyfikacyjna pracownika. Imię Leonard Lambros. Stanowisko inspektor nieruchomości. Podpis pracownika dyrektor wydziału. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Okej, to nasz dziadek, tak? Stojak nad opis. Okej. Długopis. Kalkulator. I takie coś. Okej. Dużo widzę randomowych rzeczy możemy podnosić i to jest chyba troszkę bez sensu moim zdaniem. Gazeta, przeczytaj. Leo, wiek 43 lata. Budowlane hrabstwo pozostawił żonę Helen
Lambrosa, także córki Opaliałku. Nadal trwają przygotowania do pogrzebu pod kierownictwem firmy. Okej, tu jest jakaś notatka o śmierci. No co, to już wszystko? Nic więcej nam tu nie... O! Nie, to było to. Nic więcej nam tu nie dadzą. Dobra, to idziemy dalej. A tu? Nie wyjdziemy? Szkoda. Dobra, to tu piwnicę mamy obczajoną. Idziemy do góry. Okidoki. Tu nie wejdziemy, tu nie wyjdziemy. Dobra, mamy kuchnię. Co my tu mamy? Podnieść zdjęcie. We did our best, but the results were... Ugh. Obróć, przeczytaj. Cieszę się, że mogłam liczyć na twój nadzór przy pieczeniu. Obróć, przyjrzyj się. Ojej. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. A co ta bransoletka, co tam była, Tess Fran, to na pewno chodziło o jej przyjaciółkę. Obróć. Okej, tu nic nie ma ciekawego. Zaproszenie. Who are these people? Mom's friends? Zapraszają do wspólnego uczenia ich ślubu w sobotę 9 czerwca 2002 roku o godzinie 13. Otwórz lodówkę. Oj, nie ma nic ciekawego. Zamrażala. Też nic nie ma. Półek nie da rady otworzyć? Nie da rady. O! Tropically fun and tropically sweet. It's tropical hippos you gotta eat. A to nie jest ten misiek? Co właśnie widzieliśmy pod łóżkiem Tess. To już nie otworzymy. Oki. Czyli znowu randomowe rzeczy do podnoszenia. No! Why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. To tu już nic nie ma chyba w kuchni. A, no możemy to podnieść, dobra. Idziemy dalej. Salon. Szafek nie otworzymy, szkoda. O, kubek już podnosiliśmy. Nóż. O, tu mam coś. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Czyli dziadek odszedł na zawał serca. Wiaderko. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Nie wyjdziemy. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. O, odkurzacz. Tum, tum. Ugh, Mom, please quit already. Okidoki. O. Obróć. Przeczytaj. Jest nic z tego. O.
Wow, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. Oh, it was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Wow, a few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not going to happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like, I said so, and I'm your mother? O, what? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. chyba to zatrzymam, nie chcę tego zatrzymać. Wprawiałaby mnie w smutny nastrój. Chyba to zatrzymam. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Widzieliście w tle tą miskę lewitującą, jak one rozmawiały? Spoczko. O. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well... Turned into a hippie. A bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. O. Jest wszystko do robienia tych... What's this thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? wszystkich dzieł. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. Ten wazon i tak jest piękny, to takie smutne. It's so sad. I miss her a lot. Yeah, me too. Nie wyjdziemy, ja bym tam chciała iść. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I
loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. No cóż, nie będziemy chyba wszystkich tych klikać, bo to bez sensu. Tu już chyba koniec. No nic, idziemy dalej. Tu byliśmy, czyli została nam chyba góra. Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Ciotka August zadzwoniła do mamy w sprawie jakiejś książki, niby dla niej bardzo ważnej. Pewnie jest gdzieś na górze. No to tak, szukamy książki. Zaczniemy sobie z tej strony, ale tu ładnie. Pokój babci? Nie. Chyba mamy. Hey, Mom! Actually, maybe I should just put this back. A co tam odłożyć? Przeczytamy. Opal, przykro mi słyszeć, że mama czuje się gorzej. Wiele o niej ostatnio myślę. Wiem, że to czuły punkt, więc wspomnę po raz ostatni. Bardzo bym chciała, żebyś pozwoliła mi pomóc w opłaceniu rachunków za leczenie mamy. Rozumiem, że wolałabyś mnie tam mieć osobiście, ale nie mogę po prostu oderwać się od pracy na tyle, żeby móc przyjechać. Przykro mi, że mogę ci zaoferować tylko pieniądze, ale tak właśnie wygląda sytuacja. Jeśli stresuje cię ogrom pracy, zawsze możesz znowu przysłać tu Tess na weekend. Wspaniale jest tu ją gościć. Zadzwoń, jeśli będziesz mieć jakieś wieści co do mamy. Kocham cię, August. Okej, teraz możemy odłożyć. Co my tu jeszcze mamy? I am the very model of a modern major general. La 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 mineral. Piraci. Okej, to jest tam z tego teatru, gdzie ta mama Tess pracuje, tak? Pusto. 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 Nic nam tu nie dali. No, pusto, wszędzie pusto. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but... You go first.
Znalazłam tę dziwną tyczkę z hakiem. Czy to ma w ogóle czy to ma jakąś w ogóle konkretną nazwę? Nieważne. Powinnam być w stanie ściągnąć przy jej pomocy schody na strych. Okej, czyli teraz musimy iść na strych. Tu wszystko mamy. Tu nic nie ma. Ale najpierw jeszcze chciałabym zobaczyć pokój babci. Łazienka. Pusto. Guess we can get rid of these. Nie widać nas. Co my tu jeszcze mamy? Pusto. Pusto. Droga Mili, pożegnanie od Mili. Drodzy czytelnicy, wielką radością, zaszczytem i przywilejem było pisać do Was przez te wszystkie lata. Niewiele ludzi ma szczęście powiedzieć, że kochają swoją pracę. Jestem wdzięczna losowi, że się do nich zaliczam. Nauczyłam się od Was ogromnie wiele i mam nadzieję, że i Wy czegoś się ode mnie nauczyliście. Kiedy otwieram każdego tygodnia Wasze listy, zawsze zachwyca mnie Wasza pasja. Wasza chęć sukcesu jest samodoskonalenia. Wiele rozmawialiśmy o tym, co w ludziach najgorsze i jeszcze więcej o tym, co najlepsze. Wszyscy będziecie dla mnie do końca moich dni wielką inspiracją. Choć moja kolumna przestanie się ukazywać, mam nadzieję, że wciąż będziecie uważać mnie za przyjaciółkę. Wciąż będziecie uważać mnie za przyjaciółkę, to jakiś błąd. Wy pozostaniecie z nimi dla mnie na zawsze. Wasza Mili. Czy Mili udzieliła Ci kiedyś radę? Jeśli chcesz opowiedzieć, jak odmieniła Twoje życie na lepsze, wyślij list na adres droga Mili, skrzynka 9975, Los Angeles, Kalifornia. Obecnie droga Mili nie odpowiada już na pytania. Wanna know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? Fajnie denerwowała się, dlaczego ty. Dlaczego? Why you? Well, you're not like a writer. Well, I don't know. I think I did okay. No, I mean, you did great, but, you know, I don't know. Were you surprised when they asked you to do it? I think her editor, she just wanted it to be from someone she was close to. I guess she was hoping for a family voice. I just tried to put myself in Millie's shoes. Well, you did a good job. Thanks. Tu nic nie ma. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Opal, twoja matka zawsze była inspiracją, nie tylko dla mnie, ale i dla całego pokolenia pisarzy i czytelników. Nie sposób wyrazić, jak wiele spokoju wniosła w moje życie przez te lata. Skoro mogę pisać w miejscu, w którym pisała i ona, mam nadzieję, że odrobina jej magii udzieli się i mnie. Twój Ben Gerber. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Nie widać nas. Tu nic nie ma. O.
I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Czyli co? Tu mamy wszystko. Na to wychodzi. Tu za drzwiami nie ma nic. Tu jest spokój, Tess. Więc co? Pozostaje nam iść na strych.